Dzisiaj chciałem poświęcić kilka chwil na prezentację piór japońskiej firmy Sailor, która ma wielu wielbicieli. Pióra produkowane są od roku 1911. Udało mi się znaleźć parę interesujących reklam prezentujących np. model 21. Ze współczesną produkcją tej marki można zapoznać się na stronie internetowej. Firma bardzo dba o prezentację, jak i zapakowanie pióra. W kartoniku znajduje się bardzo precyzyjnie wykonane oraz dobrze chroniące pióro pudełko. W środku niezbędny zestaw do tego, aby pióro mogło od razu pracować, a więc konwerter. Oczywiście pojemność znacznie mniejsza niż w naboju oraz samo pióro. To akurat model large, czyli duży. Na pierścieniu nazwa firmy. W środku można znaleźć także instrukcję obsługi w języku japońskim oraz angielskim, instrukcję obsługi konwertera, dwa naboje, często pojawia się pytanie, czy można wymieniać naboje czołowych firm japońskich Pilot, Platinum i Sailor. Ta krótka prezentacja ma rozwiać tę nadzieję. Niestety nie jest to możliwe. Jak widać na załączonym obrazku, przekrój każdego z tych naboi jest inny, więc wymiana pomiędzy poszczególnymi modelami piór nie wchodzi w grę. Mimo ewidentnej wzrokowej różnicy wielkości nabojów, wszystkie zawierają mniej więcej tą samą ilość atramentu. Naboje firmy Platinum zawierają w środku dużą metalową kulkę, która ma zapewnić przepływ, nie zasychanie atramentu, jednak bywa irytująca, gdyż wydaje dość wyraźny, głośny dźwięk, przesuwając się w środku. Oto model large, czyli duży, 1911 w wykończeniu chromowym. Na pierścieniu jak zwykle Japan, founded 1911, Sailor. Pióro dość duże, 141 mm długości, zamknięte. Bardzo szczelny atrament, nie wyparowuje. Można długo trzymać zamknięte i startuje od razu. Na stalówce widać wygrawerowaną kotwicę, symbol firmy, nazwę. Spróbujmy, jak pisze. Ta stalówka to F. Można z boku zorientować się, jaki to rodzaj stalówki, gdyż ma wygrawerowane H-F. Hard, fine, czyli twarda o grubości F. Oto ten sam model, tym razem jako demonstrator. Drobna różnica jedynie znajduje się w zakończeniu skówki. Tym razem złota stalówka, praktycznie identyczna, także hard fine.
Dla żartu pozwoliłem sobie przełożyć skówki z jednego modelu na drugi. Widać, że wszystko pasuje i tym sposobem możemy używać bardzo oryginalnych piór. Oto model Sailor Professional Gear Slim, nazywany także Sapporo. Znacznie krótszy. Ten model akurat wyposażony w bardzo cienką stalówkę. Jak widać tutaj extra fine, hard extra fine. Spróbujmy pisma. Dość twarda i rzeczywiście kreśli bardzo cienką kreskę. Nie każdemu może ten typ stalówki odpowiadać. Dla porównania obok model Large wyraźnie widać, że różnica między tymi piórami jest dość znaczna. Modele Professional na zakończeniu skówki mają kotwicę. Auto Sailor w rozmiarze standard ze stalówką dość nietypową, a mianowicie zoom. Stalówka zoom charakteryzuje się tym, że cieniuje linię pisania w zależności od kąta nachylenia jej w stosunku do papieru. W normalnym ujęciu kreśli dość grubą kreskę. Już na pierwszy rzut oka można zauważyć różnicę między stalówką cienką, a zwłaszcza ekstra cienką, a stalówką zoom. Przetestujmy, jakie linie można uzyskać stalówką zoom. Przy pionowym prawie ujęciu stalówki lekko pochylono i jeszcze bardziej pochylona stalówka. Możemy oczywiście pisać odwróconą stalówką, wtedy kreska jest najcieńsza. Ta próbka wykonana została za pomocą atramentu Sailora modeli Gentle Ink. Ten kolor nosi nazwę owoc granatu. Sailor oczywiście produkuje także naboje w różnych kolorach, które można nabyć. Na koniec porównanie wielkości podstawowych modeli Sailora. Na dole Professional Gear model Slim, czyli bardzo mały, w środku standard i na górze Large. Widać wyraźną różnicę. Wiele oczywiście mówi, że Sailor to naśladownictwo Mont Blanca, więc porównujmy go z Mont Blanciem. Mont Blanc powyżej, model 149 a więc bardzo duży, i poniżej Sailor Large. Stalówki, jakie produkuje Sailor, można dostać zarówno z 14-karatowego, jak i 21-karatowego złota. Seria 1911 Sailora to klasyczna forma i niezawodność. Mam nadzieję, że ta krótka prezentacja pozwoliła się o tym przekonać. Dziękuję za uwagę.